Myślicie, że się rozpałętam, bo nie poznacie? Tak, to ja, Radzio. Witajcie, kolejny dzień. Jesteśmy znowu we Włoszech, jesteśmy znowu w Rzymie. Tak naprawdę nigdy nie opuściliśmy tego Rzymu. Mercato Testaccio. Moja żona ma znajomego, który tu już był i polecił nam ten market. Market Testaccio, czyli ponad 100 stoisk z żarciem. Chodźcie. O Jezu, ta ryba tutaj. Pierwsze podejście do marketu. Mamy pulpet wołowy z serem i z pistacjami na wierzchu. Zobaczcie, te pistacje widać. To jest tak jak widać. nasza bułka tartar, tylko to jest właśnie pistacja. Dobra, testujemy szybko. To jest pierwsza rzecz, jaką chciałem spróbować. Miałem ochotę na pulpeta mięsnego bardzo, bardzo długo. No i się wydaje, że to w rękę musisz... A, to paruje bardzo. To jest bardzo gorące, to było w mikrofali Pokaż, jak 10 to minut. wygląda. Nie dokopałem się jeszcze do sera. Testujemy mięso. Suche? Słuchaj, jak biur. Jest ten ser. Próbuję ten ser. Powiedz tak. Bland, bez smaku, bez soli, bez pieprzu, bez smaku, kompletnie. Jedyne co się przebija tutaj to suchy biur, pulpeta i trochę smaku pistacji. Nic więcej. Tego nie polecisz. Nie polecam. No, paskudnie. A to było kupowane w stoisku, które nazywa się Altro pasta e vino. Altro Pasta e Vino. Kolejna pozycja, pizza ze stracciatellą, z żółtymi pomidorami. Oraz mamy też wersję z mięsem. 9,60 za 2 kawałki pizzy. Stracciatella cieknie. Okej. Dobre pomidory, żółte, podpieczone. Ta stracciatella po prostu się rozpłynęła. Ona jest bardzo kremowa. Wybitne danie. Powiem Ci, bardzo, bardzo dobre. A my kubki dopiero pierwszy raz jemy taką pizzę tutaj. Bardzo dobre danie. I tutaj mamy wersję z mięsem. To mięso to w ogóle wygląda niesamowicie. Szkoda, że nie ma skóry, bo ja bardzo lubię jak chrupi. Tutaj jest kawałek skóry, w tym. Jeszcze raz spróbuję. Wiesz co to jest? To jest kanapka z golonką. Mięso wydaje się twarde i suche. Nie. Mięciutkie. Znaczy, jak mięciutka może być wieprzowina, taka pieczona, taka właśnie jest. Jest mięciutka, jest fajnie chrupiąca ta skórka. Świetnie przyprawione, bardzo dobre dodanie. To jest normalna kanapka z golonką. Kurde, świetna rzecz, świetna rzecz. Polecam. To się nazywa Dlatego de Testaccio. I mamy tutaj takie różne kombinacje łącznie z pizzą, z ziemniakami. Jesteśmy w punkcie Foodbox, gdzie sprzedają supli. Zamówiłem supli Asico, czyli bez pomidorów, pomidor i bazylia oraz amarticiana. Poprawcie mnie, jak źle mówię, na pewno źle mówię. Czyli pomidor i mięso ze świnki. Także smaży się to. Wszystko jest już gotowe. Tutaj można zobaczyć. Są karczochy gotowe też. I chwalą się tym, że mają najlepsze supli w Rzymie, więc Czyli? kulki ryżowe zapiekane w cieście w panierce. Nie jestem fanem ryżu, bo ryż to taki zapychacz. Jakbym chciał być zawodnikiem sumo, to pewnie bym ryż jadł, ale nie chcę być, a i tak wyglądam. Także będziemy testować coś nowego. Ile zapłaciłeś? 3 euro kosztuje jedno supli. Mam nadzieję, że będzie dobre. Jak nie, to nie będzie dobre. No co? Robisz to dla widza. Widzu drogi, a Ty dalej nie subskrybujesz, także pamiętajcie, łapka w górę. Dzisiaj dajcie mi w komentarzu, jeżeli dotarliście do tego momentu, dajcie mi Włoską komentarz. flagę. Włoską flagę, bardzo dobrze. Jednak mój reżyser to kurde, bez niej to bym chyba zginął i nikt by mnie nie oglądał, także mam nadzieję, że jak już oglądacie ten film, to mam 3000, bo jeszcze niedawno było 2,5. Dzięki Wam wielkie za to, jestem przeszczęśliwy. Przybywajcie, zapraszajcie rodziny, przyjaciół, ogłoście mnie na Facebooku. Ach, co, poproszę, także czekamy na coś dobrego, mam nadzieję. Nie wiem, które jest które teraz. Nie rozpoznasz, musisz Nie przełamać. rozpoznam, muszę przełamać. To jest chyba Classico. Sprzęt mam taki, Czemu nie wziąłeś widelca? no bo nie było. Bo to się je bez przekrywania. To jest tak, to jest Classico, czyli sam ryż i ser. Wow. O wow. Tu jest chyba kawałek karczocha, jeżeli mnie wzrok nie myli. Ser jest mięciusi. Tak, to jest karczoch. Tudzież taki jak
Jest takiej miękkości, powiedziałbym, jak risotto. No i nawet wygląda jak risotto. Skorupka chrupiąca. Bardzo, bardzo chrupiąca. To jest smażona na głębokim oleju. Okej, próbujemy. O. Wachlarz? Gorące, słone. Ten ser, nie jestem w stanie go określić, co jest za ser, ale są karczochy. Ups. Są karczochy. Tego sera jest mnóstwo. Delikatne. Delikatne, troszeczkę takie jakby mleczne. Ryżyk, jak risotto. Risotto pieczone w kotlecie. Czy to jest coś, czego się spodziewałeś? Taki smak? No, spodziewałem się ryżu pieczonego, no i no to jest, ten klasiko to tak nie zachwyca mnie nijak. Dobra, tutaj mamy, O, z czym to? ten samo co ta pasta wczoraj jadłem. To jest właśnie z tą pastą pomidorową i mięsem i tu mamy, widzę, guanciale od razu. Guanciale, czy będzie dobre? To jest pyszne. Taki ulepek ryżowy, serowy i z podgardlem, nie? Zasmażony. Ktoś fajnie wymyślił, to jest risotto. To jest właśnie ten pomidor z mięsem. Kurde, dobre to jest. I nie żałują tego sera, zobacz. Ten ser jest naprawdę fajnej jakości. Mi się wydaje, że to mozzarella. Może być, nie? Nie wiem. To jest bardzo słony ser, świetne danie. No to jest rewelacja. Próbujemy trzeci. To jest pomidor bazylia. Tu nie ma mięsa w środku. Zobacz. No zobacz. Jezu, tego sera jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Bez mięsa bardzo wyraźnie czuć tą bazylię. Świeżutka. To jest tak mokre w środku, to jest po prostu niesamowite, że ten ulepek z zewnątrz jest twardy, suchy i wiecie, biurowaty, a w środku jest pyszne risotto. Jestem w szoku. Jestem po prostu w szoku. Trzeba jakoś doprawiać, czy doprawione idealnie? Nic tu nie trzeba. Nie spodziewałem się. Powiem Ci, że spodziewałem się, że będzie ryż po prostu z sosem, ale to się tak fajnie, i teraz użyję tego słowa, co zawsze u Magdy Gessler ludzi używałem, to się tak fajnie komponuje. Jestem w szoku. Za 3 euro myślisz, że tak na co euro? byś podjadł, jako co? Na 3 euro jako przystawka jak najbardziej polecam. Pyszne to jest. Fajnie tak, jak kanapka rano do pracy. Pach. Które najbardziej polecasz? Amaracjana. Ta z mięsem i z pomidorami. To jednak było najlepsze. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy w takiej lokalnej kawiarence blisko naszego apartamentu i zobaczcie tutaj na ceny. Kawa, cappuccino, funt 60. My wszędzie płacimy 8 euro, w mieście takie są ceny, 8 euro. Piwo małe 2,70, normalna cena wszędzie to jest 7 euro. Tutaj grande, czyli duże, 3,50. Jeśli chodzi o duże piwo w centrum Rzymu, jest to koszt 15 euro. Fajnie zostać przy lokalnych restauracjach, no ale oczywiście pamiętajmy, że nie ma nic złego w tym. Jeśli ktoś lubi jeść i pić w mieście, tak jak my, to jak najbardziej też polecamy, bo klimat jest nie do powtórzenia. Jesteśmy dosłownie przy naszym apartamencie. Dosłownie. Wyszliśmy 20 metrów, 50 metrów. 50. Duże piwo Heineken 0,6, szklanka Prosecco oraz Lody. Jola w kubełku, to najlepsze pistacjowe lody, jakie jadłem do tej pory. Zapłaciłem za to, zgadnijcie ile, no napiszcie teraz na dole, ile za to zapłaciłem. No nie no, skąd macie wiedzieć? 11,50. Tak mało to ja dawno nie wydałem. Do tej pory za jedno piwo płaciłeś 15. Duże. Tak, jedno piwo litrowe kosztuje 15 euro, tutaj zapłaciłem 11,50 z lodami i z Prosecco. A lody? Rewelacja. Kokosowy, tak nie do końca kokosowy, bardziej cytrynowy z górkami kokosowymi, ale ten pistacjowy mega. Nie ma kawałków orzeszków, ale i tak jest zacny. A ja od siebie dodam, że to chyba najtańsza szklanka Prosecco, jaką kiedykolwiek piłam w jakiejkolwiek restauracji. Za tę oto tutaj lampkę Prosecco, moi drodzy, 3 euro. I o ile Musisz mówić głośniej, bo nie masz mikrofonu, zgubiłeś mikrofon. O ile, no zgubiłem mikrofon. Żona mi tego nie da zapomnieć. O ile mieszkanie nie jest w 100% fajne,
to reszta tej okolicy bardzo mnie zachwyciła. Jest zajebiście. No więc jesteśmy, Trattoria Pizzeria Luzzi, od 1945 roku na rynku, więc troszeczkę starsza niż ja. To jest jedna z lepszych restauracji, bliżej Koloseum można powiedzieć. Bardzo czekam na tutejszą carbonarę, bo po prostu słyszałem, że jest tak pyszna jak nic dotąd, także no, jest pełno. Byliśmy tutaj wczoraj, była kolejka na 2 godziny, byliśmy przedwczoraj, była kolejka na 3 godziny. Dzisiaj przyszliśmy, stanęliśmy dosłownie na 5 minut i udało nam się dostać stolik dla 3 osób w środku, gdzie jest całkiem przyjemnie. Malutkie to jest. Idzie do nas menu i zaraz będziemy zamawiać pyszną pastę. Tak się prezentuje menu. Nie jest za duże, nie jest za mało, jest sam raz. Od 1945 są na rynku, Jola. Wojna się skończyła, otworzyli restaurację. Super. Testujemy. Wiecie co? Testujemy piwo. Takie 5,50 za piwko. To jest 660 butelka. Warto, naprawdę warto. Wyglądam jak profesor w tych okularach. Naprawdę warto się rozglądać na menu i cenniki, bo mogą wam podać piwo, które jest tam 300 ml i kosztuje tyle samo co piwo litrowe, więc uważajcie na to, bo naprawdę można się przejechać. Piwo pyszne, zimne, ja już próbowałem, muszę spróbować jeszcze raz dla widza. To jest napój, który jest bardzo orzeźwiający, fajnie podany, bo jest bardzo, bardzo zimny, aż szkliwo na zębach pęka. A w taką pogodę jak mamy dzisiaj, to po prostu trzeba coś takiego wypić. Teściowa się bardzo ze mnie śmieje, nie wiem czemu. Nieładnie się zdjęcia śmiać. Piwo jest wyśmienite. Piwo jak piwo. Ty tam nie znasz się na piwie. Bardzo dobre piwo, bardzo zimne, bardzo duże, bardzo tanie. 5,50. U nas koło domu jest za 3,50. Jest 3,50, ale jest dobrze. Ale jest fajne ten 3,50, to jest włoskie. Jakbyśmy wyszli tutaj w lewo, obrócili się w lewo, widzimy Koloseum. W takiej lokalizacji piwo za 5,50 moim zdaniem świetna cena. Zamówiłem 2 makarony tylko dla siebie. Widzu drogi, ja się tak dla Ciebie poświęcam. No, napisz coś dobrego, komentarz jakiś. Jeżeli Ci się podobają moje vlogi, wiecie co robić, nie? Dla motywacji, tak, napiszcie komentarz, proszę. Nawet jeżeli do tej pory nigdy nie wpisaliście, to napiszcie po prostu pasta, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję. Zobaczcie, tutaj jest piec, pizza. Tutaj się robi pizza. Ruch jak w ulu, ale mega i zapach się rozchodzi po całej restauracji. Przyszła przystawka, najsłabsza jaką widziałem do tej pory. Co? Najsłabsza jaką widziałem do tej No, to wczoraj już ładniejsza była, nie? 8,50, 3 kawałki sera, 1 kawałek sera, 2 prosciutto, 2 salami, 4 salami w sumie, to jest salami inne troszkę. No biedna. Dostaliśmy chlebek, było jak te szerstwy. Nie, Dziwne, że oliwy właśnie nie ma. nie ma ani oliwy, ani sosu balsamicznego. Chyba zaraz poproszę. Testujemy. Salami. Grazie. Nie zachwyca. Salami bardzo tłuste. Bardzo tłuste. To wczorajsze było dobre, nie? Salami. Te takie paskie. Salami nie zachwyca. Nie pali, jest też czerwone, ale nie pali papryką w ogóle. Chleb jest suchy jak cholera z zewnątrz. Czuć normalnie, zobacz. To było przyprawione bardzo, bardzo dawno temu, bo jest suche. No ale sosu balsamicznego niestety nie dostaliśmy. No włoski chleb, taki jak kupujemy. Skórka przepyszna jest. Taki jak kupujemy u siebie w włoskim sklepie. Typowo pszenny. Chleb jak chleb. Dobra. Prosciutto, kawałeczek spróbujemy. To już jest ok. To już jest coś, za co kocham głowę. To jest pyszne. Serek. Nie jest słony. Dobry. Przystawka średnia, jak na razie. Jeżeli chodzi o to antipasti, na jedną osobę, może jest ok, ale będzie słabe. Najsłabsze jak jedliśmy do tej pory. Wygląda to dość takie, jak nie wiem, w GS-ie rzucili po prostu galaretę z setką. Tak to wygląda. Nie wygląda to dobrze. No I nie smakuje, bo te mięsa są ciepłe. Jadłem lepsze u nas pod domem, pod mieszkaniem.
Powiem Ci szczerze. Nadeszła moja wymarzona carbonara. Tu mamy z takimi rigatoni, ale to są połówki małe, kawałeczki rigatoni. Oczywiście posypali parmezanem jak dla prawdziwego turysty, bo turysta musi mieć parmezan. Nie wiem po co. Powiem tak, najbardziej sucha carbonara jaką miałem do tej pory. Tego sosu jest tyle co kot napłakał, zobacz. Jak odwinę ten makaron, tego sosu jest bardzo, bardzo mało, ale spróbuję. Po to tu przyszedłem, żeby spróbować. Tamta była lepsza. Była lepsza. O, zawiedziony jest. Powiem wam tak, YouTubcy. Ludzie z YouTube'a, którzy tu byliście i zachwaliście tak bardzo tą pastę. Jadłem lepiej. Myśmy w trawesterii było dużo, dużo lepsze. Szczerze powiem, było lepsze. Sosu jest bardzo mało. Te jajko ledwo widać. Przysypali to parmezanem tylko po to, żeby nie było widać jak jest mało sosu. Moim zdaniem. Spróbujemy guanciale. Guanciale jest bardzo wysuszone. Nie ma tego tłuszczyku już tutaj. Guanciale. No nie, tu już złapałem, jest ok. Ale jestem zawiedziony. Powiem Ci, spodziewałem się, że takiego efektu wow, że nie wiem, wszyscy tu przyjeżdżają i wszyscy zachwalają tę carbonarę. Ale to tak jak wczoraj właśnie mówili, jak byliśmy tam i rozmawiał ze sobą ten pan z restauracji, z gościem z restauracji i powiedział, że goście idą tam, gdzie są kolejki, turyści. I my zrobiliśmy właśnie ten błąd. Jednak tam, gdzie wczoraj poszliśmy do takiej cichej restauracji, to też było dużo ludzi. Powiem Ci tak, z chęcią wezmę taksówkę i tam pojadę, wrócę. Zjem tam. Była dużo lepsza. W porównaniu z wczoraj, tamta była lepsza, no. Ledwo tego sosu widać tutaj, zobacz. O, słabo. Co do sosu jest naprawdę tyle, co go tam płakał. Jest, moim zdaniem, słabo. Polska kosztuje 9 euro. Kurde, no słabe. Ludzie, którzy się zachwycali tym, pojedźcie na trawestery. Tam jest dużo lepiej. Moim zdaniem jest dużo, dużo lepiej. To jest suche. No i moi drodzy, moim zdaniem, tylko i wyłącznie moim zdaniem, potwierdza się to, co powiedziałem wczoraj. Im większe kolejki i większy przerób ludzi, tym jakoś idzie. No i tak się stało tutaj. Ale to też zdaniem twojej teściowej, która wczoraj jadła carbonarę tam i moim też, to nie tylko. Także 3 osoby potwierdziły to, co mówiłem wczoraj, pewnie potwierdzi to więcej osób. Czekałem na efekt wow, czekałem na pyszną carbonarę, którą będę wspominał latami. Tej na pewno wspominać nie będę. Będę wspominał tamtą. I jak się wkurzę, to jeszcze dzisiaj tam pojadę. Będziesz wspominał z rozczarowaniem. No tak, bo szczerze mówiąc była słaba. Była słaba, tudzież powiem, że była najsłabsza, jaką jadłem tutaj. Cóż. Jest, jak wam pokażę ten talerz, to jest posypane parmezanem. No i nie ma tego, no widzisz tu sos, tu troszkę żółtego, tu troszkę żółtego. No to jest suche, no to jest danie jest po prostu bzdetne. No nie, ja tu nie wrócę na pewno. Kiszka, powiem Ci, chcę spróbować tiramisu, ale nie wiem. I zamówiłem jeszcze jedno danie, ale nie przyszło, więc nie będę się upominał o nie, bo jak to było ble, to tamto też będzie ble. Antipasty było dupne, do dupy. Chleb był czerstwy, ani oliwy, ani octu balsamicznego, ale nie, no rozumiem, że to nie wszędzie dają. Słabo, bardzo słabo. Może jest tanio, przepływ ludzi jest ogromny, ale przez to jakość też poszła na pewno mocno w dół, bo ja nie uważam tego dania za dobrze zrobione. Nie smakuje mi to. Bardzo dobrze. Słabe. Że jeżeli chcecie zjeść dobrze w Rzymie, omijajcie tego typu lokale, które są polecane przez vlogerów. To jest pułapka turystyczna moim zdaniem. Jak dla mnie słabo, to jest naprawdę Tesco Value, można to kupić w markecie. Tak, opuszczamy miejsce. Moi drodzy, nie byłoby Rzymu bez lodów pistacjowych. Zobaczcie, ile tych pistacji jest. Nie ma tak dużo jak w Watykanie. Jedliśmy wczoraj naprzeciwko drzwi do Watykanu pyszne lody pistacjowe, ale tu są lepsze. Tak? Były bardzo duże kawałki pistacji, ale w smaku tych pistacji było mało. To jest zupełnie odwrotnie. Jest mało pistacji w orzeszku, ale smak pistacjowy jest po prostu niesamowity. Galateria, Regusta,
w tej samej dzielnicy, co jedliśmy pastę. Polecam tą dzielnicę. Naprawdę, jeżeli chodzi o smaki, dużo lepiej niż w Rzymie w centrum koło fontanny di Trevi. Polecam. Dzięki za oglądanie. Buziaki. Pa!